Chcesz kupić sobie nową grę? Kupuj tanio i bezpiecznie na Enevie. Tysiące gier w najniższej cenie. Koniecznie w zakupie korzystaj z naszego linku Zająca, który przeniesie cię do świata najtańszych gier. Nie bądź lewą, kupuj na Enevie. Halo, zając! Łostrości łapiemy, łapiemy, bo widza trzeba na odcinku przywitać. Kamerek niepoprawiony, nic nie przygotowane, a tu wielki pojedynek naszych czasów. Nasza gnolica kontra gnoluch naszych wschodnich sąsiadów. Ale zanim to, witam serdecznie, Aweja, shalom, salam alejkum. Zając z tej strony, Europka Universal 4, modyfikacja Anżabażanenerowa, tak zwana. Przy w górze soczyste komentarze, przypominam o dwóch pozostałych kanałach na YouTubie, bo są widzowie, którzy nadal nie ogarniają, że tych kanałów zajęczych są aż 3. Przypominam o Twitchach na streamujemy na Twitchach, wszystkie linki zawsze macie w opisie, link aż do Eneby, tanie zakupy z linku Zająca, jak najbardziej bezpieczne. Dodatkowo przypominam o Discordzie znajomych i znajomego, no i zapraszam na dzisiejszy fabułkę naszych gnoluchów, gdzie zaczynamy od pojedynku dwóch czarodziejów. Dwóch wielkich czarodziejów, zdradziliśmy naszych sojuszników, ale w przypadku fabułki gnolowej tradycji to jest zupełnie normalne. I nasza tukcica będzie zgłębiać arkana nekromancji. Zostanie nekromantką, nekromantuchonicą. Nieważne, rzucaj dotyk nekrucha, bo dotyk nekrucha boli. Będziemy stakować damagę. Myślę, że to będzie spoko, bo patrząc, że mamy więcej HP i więcej shielda, nawet jeżeli w początkowej fazie nam zarzuci aż 9 damage rzucił, ty jakiś ofensywny mocno czar, 20 damage nam rzucił i jeszcze zbił akurację i celność o 5%, ale my dalej będziemy stakować, bo ten czar nie kosztuje many, więc będziemy stakować mu damagę, znaczy obrażenia, no damagę, no wiecie o co chodzi. I potem mamy mocny czar, bo ona jest tutaj, ma legendarny poziom w tej dziedzinie magii i ona bardzo mocno się leczy. Jednorazowo i potem co turę 6,5. Ej, podoba mi się. Niby Europką, a masz fajne mechaniczki dla troszeczkę rozruszania fabułki. Dla rozruszania fabułki europkowej i przełamania tego schematu tabelki Excelowej, nie? Jak to zwykle teraz się patrzy na Europkę Universali 4, więc będziemy dalej rzucać te dotyki. Dotyki nekrucha, które bolą, hapeki trochę spadają, shielda całego zbił. No agresywny ten czarodziejów, nie da się ukryć. Jak nam spadnie poniżej 100 HP, to chyba będziemy leczyć, bo na razie mu stakujemy damagę co turę. Bo to jest damage per turn 3, to z czasem schodzi, ale... Nie no, jest 21 co turę. 21 co turę i cały czas będziemy to kastować i potem jak skończy się ten pojedynek, już myślałem, że coś się zawiesiło. Chociaż nie, bo on zaczął... On nam zbija modifiery w międzyczasie. Nie wiem, trochę niezbalansowany mi się wydaje, patrząc ile tu jest rzeczy i jak my na początku w pierwszym pojedynku się męczyli. No teraz non-stop klikamy jeden czar, który działa. Który działa i to mocno, bo tak jakby nie dało się przed nim bronić. On jeszcze manę sobie regeneruje. Że... No i Tluk zwycięża. Non-stop go dotykała paluszkiem nekromantucha i mamy zwycięstwo. Tluk wychodzi zwycięsko z tego pojedynku na czarnoksięskie arkana. Chwała zwycięzcom, biada przegrany. Zoka pierwszy, czyli przywódca tych gnoluchów, leży pokonany. U stópek naszej gnolicy. Bardzo dobra wiadomość. I tym zwycięstwem nasza gnolica docelowo prawdopodobnie zapewniła nam totalne zwycięstwo. Bo przywódca tej federacji gnolarskiej ze wschodu, Polek, ona go jeszcze ząbkami przygryzła mu szyjkę. Wypowiadamy wojnę. Ich przywódca od razu zmarł na dzień dobry po przegranym pojedynku. I nasza tukcica dostaje do końca swoich dni agresywna ekspansja plus 5%, no spoko, boli. Chociaż i tak na razie religion zbiliśmy o 10. Warscore na prowincję minus 5 już nam się kombi i przedłużony długość życia średnio o 25%. My już mamy o 10% przedłużona, więc jest plus 35%. No fajnie, żeby ją trzymać jak najdłużej przy życiu, mimo że statystycznie aż tak dobra nie jest. Ile ona ma? Ma 63 lata. Także pyk. Wypowiada nam to wojnę, ale ta wojna... W ogóle sojusz nam zerwało. Ta wojna kończy się tym, że my instant oblegamy wszystko i dzięki temu możemy kliknąć ostatnią misję naszej fabułki rywalizacji z tym drugim plemieniem gnoluchów, który daje nam totalne zwycięstwo i aneksję. Nasza przywódczyni pokazała, że jest jedynym godnym
gnolem, gnolicą, mogąca prowadzić wszystkich gnoluchów w walce przeciwko elfiakom. Kończymy wojnę od razu. Myślałem, że my będziemy jeszcze walczyć i oni w międzyczasie będą mieć pojedynek, a to jest tak dosłownie oskryptowane fabułkowo. Anektujemy tą Zokkę, a wszystkich jego papetów zmieniamy na nasze marchie, obniżając im Liberty Desire. I nasi sąsiedzi dostają też jakieś eventy odnośnie tego, claimy dostają. No dobra, kliknij to. Wojna zakończona, bez strat, piękne zwycięstwo, w sensie tylko jeden gnolplek, przywódca ich frakcji. Prawdziwy pojedynek gigantów. No i my przejęliśmy ich ziemię, które trzeba skorować. A jeżeli te ziemię trzeba było skorować, to my możemy jeszcze je zrejzować. O, i to mi się bardzo podoba. I przejęliśmy, widzę... przejęliśmy ich papetów. No, mocny początek odcinka. Wielka wojna naszych czasów. W ciągu pierwszych 5 minut jeszcze pojedynek bohaterów. To są nasze marchie. Tak, my przejęliśmy ich jako marchie. A to oni aż tutaj na południe mieli. To też są gnole? To też są gnole. Prawda, jakieś... inne gnoluchy, ale też gnoluchy. Wyznają tą samą religię, ale są jakimiś pognoluchami? Inną szkołę naszej religii wyznają, ta? Ta, to jest inna szkoła religii, ale ci tutaj, ci Shuru-samani, pamiętacie jak w poprzednim odcinku robiliśmy Spy Network i szekle wydawaliśmy? To są oni, tutaj na wschodnim krańcu tego dawnego, tej federacji gnolarskiej, i to są człowieki. Oni wyznają stary kult słońca i to są człowieki. I my ich inwestowaliśmy, żeby sabotowali. Jeszcze mieliśmy w tych zainwestować, no ale no, jest jak jest. No dobra, to teraz to, co zająć chwilę najbardziej, czyli zaczniemy od rejzowania prowincji. Myślę, że to się opłaci, bo potrzebujemy szekli, potrzebujemy punktów. Dziwne, że to jest niby Horde Unity, a mamy Legitimacy. Nie wiem, czy to tak powinno być. No i tańsze będzie korowanie i mniejsze overextension, więc w naszym przypadku chyba zawsze opłaca się plądrować. Nawet jeżeli to są chyba prowincje akceptowalne kulturowo. Wszystko sobie spalimy. Feudalizmy i renesanse same się nie wprowadzą. Poza tym biada zwyciężony. Zwycięzcy biorą wszystko. No i pięknie. Skoruj teraz prowincję. Ile mamy za przyjęcie tego? Aha, jeszcze nawet nie możemy przyjąć. Punktów militarnych możemy mieć... Okej, trochę niewiele. Późno średniowieczna taktyka wojskowa plus 40%. Wymaga feudalizmu, potem od razu renesans trzeba dewować. No niedobra to jest. No, zbyliśmy overextension o 30%. Nie patrzyłem, ile by nas wtedy kosztowało korowanie, ale teraz będzie nas tylko kosztować 366 admin pointów, a co znacząco obniżyło cenę. I my mamy na razie te wszystkie mechaniki pod papetów, że te papety są mocniejsze, są lojalniejsze. No prawie są lojalne. No i nam przyspieszają reform progress za każdego papeta, nie? Plus 5, plus 5, plus 5. Ty, to się można chore wartości stakować. Tylko teraz tak, mamy 6 na 6 relacji. Mamy 6 na 6 relacji, a ja bym chciał, żeby nasza czarodziejczyni, nasza czarodziejucha koniecznie zaczęła się uczyć w nekromancji. Czy nie wiem, czy to jest dobre, ale niech studiuje. 50 deep pointów, do końca życia deep prep, legitimacy, szansa na era, diplomatic relations. I możesz szekle przeznaczyć. I niech ona się uczy. Zobaczymy, nie wiem, czy to jest dobre. A, można przerwać naukę, ja rozumiem, że my stracimy wtedy... A, bo ona jest to tak działa, dobra, ej, to jeszcze lepiej. Już byłem gotowy, że do końca gry będziemy mieli te debuffy, a to jest tylko na czas nauki. Dobra, i ona... sobie expa wbija, ta? Exp modifier. Można przerwać w razie czego. Undead Army. Ja mogę sobie zmienić naszą doktrynę wojskową. Pamiętacie, w pierwszym odcinku wam pokazywałem doktrynę wojskową. My mamy tą gnolarską. My możemy zmienić wszystkich gnoluchów na nieumarłych za pomocą naszej czarodziejczyni i jej odbije do reszty. Co ty gadasz? Moralki, adres, artyleria, National Manpower plus 150%. Land Fire Damage minus 30, Shock Damage minus 30. Ej, może te... Bo ja pod te pojedynki... No dobra, dla testów niech się uczy tej nekromancji. Dla testów niech się uczy tej nekromancji.
Mam nadzieję, że to nie będzie miało jakoś zbyt negatywnych stosunków. Dobra, to teraz plan na teraz zapanować nad papetami i szykować się do wielkiej wojny z zachodnimi elfiakami. Okej, fabułka tu się nie pozwala nudzić. Fabułka tu się naprawdę nie pozwala nudzić, bo to jest dalsza kontynuacja tych naszych podbojów w Watachy Gnolarskiej. Te południowe papety, które przejęliśmy, tak naprawdę one cieszyły się u poprzednich gnoli dużą autonomią i niezależnością. Teraz tak, możemy uznać, że nie jesteśmy w stanie utrzymać tych papetów, bo widzicie, że jest troszeczkę problem, ale już nad tym pracuję. Możemy utrzymać status quo obecny i nasze triby lokalne starczą 20 lojalności przez to. Albo możemy narzucić im posłuszeństwo siłą i wypowiadając wojnę. Ale nie zrobimy tego. Po pierwsze, bo nam podbije Liberty Desire na 10 lat u wszystkich pozostałych papetów. Po drugie, to będzie casus belli, że będziemy musieli ich podbić, czyli nam znowu wywali agresywna ekspansja. A po trzecie, ja wierzę, że my ich utrzymamy siłą. Także bierzemy drugą opcję, która jest niby statusem quo. Na tej zasadzie. Trochę punktów militarnych mamy za dużo. Weź lekutko zdewuj stolicę, bo tu już pewnie niedużo brakuje właśnie do feudalizmu. Także zróbmy development. Lekkie dewowanko, pewnie niesamowicie drogie. Lekutkie, tak żeby już ten feudalizm tu był i można było gdzieś go tam w zanadrzut wprowadzać. 200 szekli. Szczerze? Weź jedną pożyczkę. Musimy już wprowadzić ten feudalizm. Wprowadź go za 220 szekla. Przyjmij techy. Właśnie, żeby nadgonić te główne techy. Przyjmij dyplomatyczne, to jest ważne przy papetach. No i teraz musimy gonić renesans. No niestety jesteśmy hordą na wypizdowiu dosłownie. I technologicznie to my jednak nie będziemy przodować. Ty, my mamy... A nie, my nie mamy Strong Duchies, bo my nie mamy szlachtę. Cholipka. Oho, proszę bardzo, jak nasza gnolica tutaj siedzi wieczorem przy lampce wina i się uczy dekromancji. Dobrze, fascynujące. 200 expa bija, bo właśnie miałem sprawdzać, jakie idzie ta nauka. Pyk, pyk, faktycznie ma 200 na 1000 expa. I to jest kilka poziomów, tak? Opanowania poszczególnych arkanów. Ciekawe, czy da się za życia jednego władcy na ambażanerze wyedukować we wszystkich rodzajów arkanów. To by było ciekawe. Póki co na razie wprowadzamy drobną stabilizację, tłumimy bunty, wprowadzamy teszki, zbieramy szekle, poprawiamy relacje. Na razie wszystkie papety zadowolone, poza jednym początkowym. Lekcja od elfiaków i to jest, wiąże się z przyjęciem przez nas feudalizmu, czyli rozumiem, że my ten feudalizm odgapiliśmy od elfiaków i próbujemy naszą Watachę unowocześnić i wprowadzić ją na zasadzie podległych wasali feudalnych, dzięki czemu dostajemy kolejne bonusy od wasali i zwiększony reform progress, co prawda za 100 militarnych pointów, ale myślę, że się opłaca, bo przy okazji drzewko dalej odblokowujemy. Generalnie robimy teraz 3 misje na budowę siatki szpiegowskiej. Dosłownie mamy 3 misje, że musimy budować siatkę szpiegowską. O, właśnie jedna się zrobiła. The Glass Pirates. Musimy nawiązać jakieś relacje z tą frakcją człeków, którzy są jakąś republiką piracką, tak? I oni są zależni od tej dużej elizjańskiej frakcji elfiaków. To dosłownie jest jakaś tam frakcja piratów na tym półwyspie skalistym ukryta, co prawda zależna od elfów, ale możemy odnowić tam swoje relacje, które od wieków mieliśmy z tą frakcją. My łapaliśmy człowieków w siatkę, a oni robili z nich tanią siłą roboczą i eksportowali jak przystało na piracką brazię. Dostaniemy event, albo oni dostaną event i nam to otworzy dalej ścieżkę. Te katiusze chińskie, te rakietki Nest of Bisy można odpalić. Byśmy subjecta potrzebowali. Ciekawe. Bo tutaj będziemy mieli dalej ewentualną ekspansję z... Wow, bo to jest wojna, właśnie. Myślałem, że to będziemy mogli się przygotować. A to już jest wojna, kurde, bo my na razie tam tłumimy rebelię na wschodzie. Robimy z tych piratów papeta kolejnego. Super, wypowiadamy wojnę z tymi elfiakami. Oni dołączą do wojny po naszej stronie. I oni przejmują jakieś prowincje na start. My wspieramy tą piracką insurekcję.
Oni zaakceptowali warunki, jakie im przedstawiliśmy, czyli co, mogli odrzucić, to było jakieś tam 50-50 zakładam, tak? No, póki co jesteśmy imperium, w ogóle Great Power nam skoczył, ale czy my jesteśmy gotowi, żeby klepać tych elfiaków, mając wyłączone forty i armię daleko na wschodzie? No, nie powiedziałbym. Którą wy macie technologię militarną? Czwarta. Musimy jak najszybciej wrócić. Stłum tą rebelię. Możemy coś wystawić, bo manpowera mamy pod kurek. My mamy 50 force limitu? Fiu, a kto za to zapłaci? Zrekrutuj trochę piechoty. Trochę piechoty i w sumie więcej piechoty na konie nas chyba nie stać. Chociaż my docelowo powinniśmy pod konie biegać, powiedzmy 8 dodatkowych regimentów. A nie, czekaj, my będziemy ich atakować, czy oni nas? Bo jakby oni nas zaatakowali, to my możemy wezwać potężnych sojuszników. Declare war on Elysian, czyli my będziemy agresorem, ta? A to oznacza, że ewentualnie będziemy, widzę, że te elfiaki też mają jakieś własne zakony, będziemy ewentualnie walczyć z ich sojusznikami. Oj. No dobra, w razie czego to będziemy się czarami posiłkować, żeby wzmocnić naszą armię. Jakie zaproszenie goblińców? Chyba was pozajęczyło. Żadnych goblińców nie chcemy. My już mamy problem, bo zaczyna się pojawiać u nas, że tak powiem... Zaczyna się tak pojawiać u nas mniejszość człowiecza i elficka. 20% naszej populacji to są człowieki. Totalnie opresowane. Przypominam też, że na tej modyfikacji kultury te wpływają też na statystyki prowincji. Nasze gnolarze trade power podbijają ładnie, goodsy, missionary strength i manpower, a jak mamy mniejszość człowieczą, to podbijają nam unrest, ale dają troszeczkę manpowera. W zależności od tego, gdzie jest jakaś mniejszość dodatkowa, to mamy dodatkowe modifiery pozytywne lub negatywne. Elfiaki na przykład taksy podbijają, ale znowu są mniejszością. A, tutaj w ogóle jest większość człowiecza. Tu nie ma w ogóle naszych. Właśnie, bo tutaj można w miarę tanio ewentualnie potem konwertować populację za pomocą mechanik. Do tego też dojdziemy. Jak ktoś chce więcej tej modyfikacji na już, to przyjąłem seria dla patronów była z tego modar, pierwszy raz graliśmy platynowymi krasnalami i tamto fabułka w ogóle poleciała w kosmos. O, wojna! Dobra, wojna, a więc wojna, proszę państwa, to my jesteśmy agresorem i siły są wyrwane, tylko teraz tak, po pierwsze wróg zajął jakieś, a nie, to nasi piraci zajęli jakieś prowincje tutaj skalisto-wyspiarskie. To jest sojusz elfiacki i my mamy po swojej stronie do pomocy naszych papetów, nasze marchie, które są całkiem silne. Nie dość, że są lojalne, to my jeszcze je mechanicznie boostujemy. Jeżeli nasi sojusznicy będą się słuchać naszej naczelnej gnolicicy i będą chodzić razem z nią, no to powinniśmy dać radę. Ewentualnie możemy sobie... Mieści utrzymaną armię. Możemy... Uj, 112 dyscypliny. Ewentualnie możemy się czarami troszeczkę posiłkować. Możemy rzucić spela? Nie możemy, bo niedawno rzuciliśmy. Cholipka. Czy nasza przywódczyni może Open Rule Magic Menu? No właśnie. Czy ty możesz rzucać czar, jak się uczysz? Jakiś czar, który boostuje armię. Defensywa plus 100. Pod forty byłoby dobre. Szukamy jakichś czarów ofensywnych boostujących armię. Tu niestety arkana są dla ciebie kompletnie nieznane. Tu jest pod dyplomację stabilka minus 20, Liberty Desire, fajnie. All Power Cost minus 10%. Fiu. Też dobre. All Power Costy minus 10? A nie. Improve moralki plus 5% pierwszopoziomowe. Ciekawe. Tu masz legendarny poziom, nie? Moralki armii shock damage plus 30 za 50 militarnych pointów. War Magic trzeciego poziomu. Rzucaj. I to mamy, tak? To jest shock damage, bo to się jeszcze będzie kombić z naszym shock damage docelowym frakcyjnym i jeszcze z tych naszych demonicznych powerów plus dodatkowe 7. I jakbyśmy się uparli, to jeszcze tutaj był... to jest Infantry Compatibility. A poczekaj, możemy zobaczyć, ile mamy tego shock damage na modifierach ogólnych. %50 więcej shock damage z szarży naszych gnoluchów. No cóż, brzmi fajnie. Brzmi ambitnie. Ona się dalej uczy tego czarodziejstwa nekromancji. Niech się uczy.
Będzie miała zaraz dużo obiektów elfickich do przeprowadzania swoich badań naukowych. O, dobra, chcę zobaczyć, jak ta armia się wbija w elfiaki. Chcę zobaczyć, jak ta armia wbija się w elfiaki. Naprzód gnolarska brać. Musimy zebrać watachę. Watacha razem silna. Dobra, jest pierwszy problem tej wojny i pierwszy pozytyw tej wojny. Z plusów jest taki, że te elfy są podzielone. Armia tych różowych jest na północy i poszła, widzę, że częściowo oblegać naszych pirackich sojuszników. Natomiast armia tych Elysian jest na południu. Tłumi jakieś własne rebelie religijne. No i możemy wykorzystać to, że ich armie są podzielone i nie mają aż takiej przewagi liczebnej. Minus jest taki, że wróg ma dominację na morzach, a stolica i drugi fort tych elfiaków znajduje się za Ciesiną, więc będzie mała szansa, że uda nam się tam czmychnąć i wejść. No ale póki co spróbujemy się skupić na tych różowiutkich elfiukach. I nie uciekaj tylko mi na żadne wyspy. Czy to jest wyspa? On tu może się schować. Chociaż nie, mamy dwie strony, to przejdziemy. Próbujemy złapać. Chcę zobaczyć, jak nasza armia będzie sobie radzić z elfiacką. Bo to też są czyste elfy, nie? To są czyste elfy. Nie macie jakiegoś czarodziejucha? Nie macie. Także git. Ty jeszcze na fort wlazłeś. Idealnie. Co prawda to są... A, to są wzgórza. Ale będzie bitwa. Ale będzie bitwa. Pokaż. Dron paradyżu się odpalił. Zbyt fajnie jest. O, it's a omen, it's a disaster. Czy my chcemy wbić stabilkę na +1 za 153? No przydałoby się. Chociaż niby dalej nawraca. O kurde, idą ci. Spróbujcie na szybko to zdobyć. Pokaż bitwę. Ale my ich masakrujemy. Ale my ich tam masakrujemy. Jeszcze -1 przewaga. Czy to był stack wipe? To musiał być stack wipe. Idealnie. Wycofuj te siły do głównej armii. O, harpie. My z harpiami się lubimy, nie? Co prawda biologia nie pozwala nam na miłość z harpiami, ale mamy z nimi sojusz i dobre relacje. I teraz się event odpalił. Pewnie losowe jakieś tam się triggeruje za kulturkę. Przysyłają nam trybut, możemy im w podzięce też odesłać szekle. No niestety nam szekle brakuje. Ale 10 prestiżu w podziękowania. Git. No jest 40k. Nasi sojusznicy jeszcze nie przyszli. Mam nadzieję, że przyjdą. Niby są lojalni, niby powinni się nas słuchać, a nie ma naszych towarzyszy broni. Dobra, będzie się wbijać. Jeżeli ten stack najemników wytrzyma, to stoczymy bitwę na równinach. Tu jest jeszcze 4000 naszych sojuszników. Tu 6000 miało iść, ale chyba nie dojdzie. Tu widzę, że jeszcze gnolarze przemierzają te pustkowia pustynie. No zobaczymy. Mam nadzieję, że nasza armia i nasz 3-gwiazdkowy generał poradzi sobie. Testowanie na subjectach. -1000 manpowera. The test subject exposed. Dobra, dawaj, co to jest 1000 manpowera? Musimy tą bitwę wygrać. No właśnie, bo to na razie najemnicy trzymają. Wytrzymaj, dobra, wyszły nasze posiłki. Wróg ma przewagę liczebną. 4000 elwiaków. Land fire damage +10. Ona ma w sumie obrażenia do siege'a. Jeszcze dodatkowy shock damage, dodatkowy 10. 6-4, dobrze. Dobrze. Straty duże zadajemy. 1200 do 300, czterokrotnie większe straty w tej bitwie. Mają mniejszą dyscyplinkę. A to chyba tylko te różowe elfy. Te niebieskie mają 112 dyscypliny. Moralki mamy podobne. No i zobaczymy... Nie, oni uciekli. Takie straty im zadaliśmy, że oni uciekli. Dobra, to zaczynamy od fioletowych elfów. Bo trzeba je pierwsze wyrzucić z wojny. Co prawda to są góry i lasy. Najwyżej będziemy fireballami rzucać i trzęsieniem ziemi, żeby szybko te fortyfikacje padły. Dawajcie, gnoluchy, wspinajcie się na tą górę. To jest dosłownie fort na jakimś wzgórzu majestatycznym. I nasza tukcica niech rzuca czary oblężnicze. Myślę, że możesz machnąć trzęsienie ziemi. 80 do 20. Musi się udać. Success chance is increased by evocation level and when the cast of mountains, hilly island province. O proszę bardzo, rodzaj prowincji i odpowiednie arkana wpływają na to, a że to są góry, no to mamy zwiększoną szansę. 25 administracyjnych. Aha, trzęsienie ziemi zakończone sukcesem. I od razu lepiej, nice, od razu na wejście +7, bez 0 artylerii i 5 siege'a. Nice. O kurde, bo oni chcą się wbijać. Weź jeszcze fireballem przywal w te mury. Przecież tam miesiąc trzeba czekać na kolejny czar, nie? Jak się nas wbiją, może zaboleć. Poszli na południe, dobrze.
I z drugim fortem podobna sytuacja to są lasy, nie? To na lasach już tego trzęsienia ziemi chyba nie będziemy rzucać. Mega mi się to podoba. Bo tutaj będą dużo mniejsze, 40 do 60, tutaj nie będziemy rzucać, ale możemy walnąć fireballem. 90 do 10, fireball trafia. No i na minus 14 od razu wchodzimy i tu są już lasy, tu możemy w razie czego się chyba bić. Nasza przywódczyni ukończyła na studia dekromancji na poziomie utalentowanym, czyli to jest chyba w ogóle jeden z wyższych. Możemy to zobaczyć, czy to już jest koniec. Nie mamy już tych pewnie modifierów, tak? Za to, że ona się uczy. Spoko, fajnie, że ona ukończyła. Pokaż mi jej postać. Pokaż magię. Tak, ma nekromancję utalentowaną. I teraz jak wejdziemy w spell nekromancji, to ma jeden czar. Znaczy ja tą nekromancję na razie głównie robiłem pod te pojedynki, żeby ten dotyk mocniej działał. I ona może używać dziedziców, konsortów, advisorów i miasta, żeby wymieniać za mana pointy, co? Life Drain. Drain Consort. 5 prestiżu, 2, znaczy 5 legitimacy, 2 prestiżu. I dostajemy po 20 punktów. Advisora możemy drain. Co ty gadasz? Drainować populację. Nie no, tu się nie... Ale tu jeszcze 50. Ale randomowe prowincje tracą tego, dewa i dewastację. Jest 25% szans, że możemy ubić jakiegoś advisora, wysysając ich moc. Dobra, spróbuj na advisorze albo konsorcie. W sumie ten konsort do niczego niepotrzebny. Dobra, i nie wiem, dostaliśmy jakieś punkty? To jest cooldown rok. Co rok możemy punkty sobie ładować. Wysysać moc życiową. O kurde. Czy ona może dalej studiować tą nekromancję? Bo jak żeby być na przykład, nie wiem, jakby nam coś odwaliło i chcielibyśmy sobie stworzyć armię umarłych? To by było niezłe. Chyba może, bo teraz będziemy potrzebowali aż 1500 magicznego doświadczenia. I zakładam, że po prostu wbije wyższy poziom. Dobra, na razie poczekaj. Chociaż może studiuj od razu. Może jakaś ta nekromancja potem ci życie może wydłuży. Wydaj więcej szekli i ćwicz nekromancję. Okej, kolejna bitwa w tym samym miejscu. Dowodzi tutaj, czyżby to sam król elfiacki tutaj dowodził? Tak, Oloris I. Oloris I. Słoneczne elfy. Proszę bardzo, czyli te elfy też się różnią, bo wiem, że są leśne. Tu mamy jakieś słoneczne. Bitwa o stolicę naszych sojuszników nowych. Mają -1. 4 do 2. Oni fire, my w szok, tak? Spoko, niech dalej się uczy tej nekromancji. Nie no, zmasakrujemy ich. Prawie stack wipe. Stracili ponad połowę armii. Nice. Możemy odpalić pierwszą umiejkę. I to jest unikalna umiejka dla wszystkich potworów. Nasze gnole są liczone jako potwory, który da nam event, który się skaluje w zależności od tego, ile mamy elfickich i człowieczych prowincji pod swoją kontrolą, albo jako papetów. Maksymalnie 40. Ja bym na razie poczekał, bo my jeszcze więcej prowincji wbijemy elfickich i człowieczych. Na razie daj agresywną ekspansję. W ogóle co mamy? 5 różnych wasali i humulate oponenta. Daj 5 świątyni. W sensie nie 5, a 3 jakieś konkretne. Dobra, daj na razie agresywną ekspansję. Myślę, że to się bardziej przyda. Trzecia bitwa z elfiakami, tym razem na słonecznych plażach elfiackich i nasza przywódczyni nie dość, że wygrała bitwę. 100 szekli za naukę. Nie, dobra, ona i tak się tego nauczy. To jeszcze zestackwipe'owała oponentów. A teraz robimy szybkiego, klasycznego Carpet Siege'a. No jakie człowieki mi rosną, pozbyć się ich, zjeść, sprzedać jako tanią siłę roboczą. Kończymy wojnę z elfiakami. 2 prowincje dla naszego nowego przyjaciela. Te prowincje zabieramy dla siebie, trochę urrepsów, troszeczkę szekli. Kończymy ta wielka wojna naszych czasów. Wielka wojna naszych czasów zakończona. Kolejne elfiaki pokonane. Dobrze na razie leci. Zaczniemy od razu od palenia zdobytych prowincji. O, punkty militarne się gromadzą. Trzeba będzie gdzieś dewować renesans. Zobaczmy, gdzie możemy renesans dewować, bo on już do nas sam nie przyjdzie i raczej od niego nie kupimy.
Tutaj, ale to jest chyba prowincja nie z naszą religią i kulturą. No właśnie, to i raczej dewować nie chcemy. To też raczej nie będzie nasza religia i kultura. Potrzebujemy prowincji przyjaznej naszej kulturze i religii. Wychodzi na to, że najtaniej to są te góry. To nie jest dobra wiadomość. Local Development Cost minus 10. Co prawda zboże jest w tych górach, ale wiecie jak jest. Znaczy generalnie dewuj na razie, żeby tych punktów nie przepalać, ale koniec końców chyba tu będziemy musieli dewować renesans. Szkoda, że na tej modyfikacji jest tyle fikuśnych nowych mechanik, a te instytucje są klasycznie z podstawki. To jest trochę minus, że nie mogli czegoś lepszego wymyślić, bo renesans, feudalizm, potem są manufaktury, printing press, kolonializm, to wszystko z podstawki, nie? I niekoniecznie pasuje do tego uniwersum. Więc to pasuje palenie prowincji. Gnole zaprowadzają porządek na zdobytych elfickich ziemiach. Palić, palić i korować. O właśnie, 34 tylko. Overextension. Skoruj. No i mamy misję. Mamy misję. Study Pontic Diplomatic Relation with Monthly Reform Progress Gnoll Officers. Offices. Administracja gnolarska wprowadzamy. Tutaj nie powinnam tego zaliczyć. Fortu potrzebujemy tutaj, okej. Potrzebujemy fortu w tej prowincji zbudować i będzie kolejny questor, a tu dostajemy Diplomatic Relation Reform Progress. I tworzymy sieć administracji gnolarskiej na zajętym przez nas terenie. No brzmi jak plan. Przy okazji możemy dać tej frakcji człowieków u podnóży gór serpentynowych. O, tutaj troszeczkę tunele widać. Podróżowanie tymi tunelami, kolonizowanie i ekspedycje to jest coś pięknego. Polecam serię, jak ktoś nie widział, z Krasnali, gdzie my chodziliśmy. My zaczynaliśmy w górach serpentynowych, tych tam północno-zachodnich. To jest takie środkowo-zachodnia ich odnoga, ale też jest śmiesznie. Musimy dać wam gwarancję. Jak wam damy gwarancję, to przyjaciele po drugiej stronie. No oni są przygotowani na wojnę z tą Zokką, więc to sobie poradziliśmy bez nich, a teraz możemy... Możemy zrobić z nich wasali i przekazać im jakieś prowincje. Nie jakieś prowincje, tylko to i to przekażemy im we władanie. Oni mają stolicę tutaj w górach. No dobra, im więcej papetów w naszym przypadku, tym lepiej. Im więcej przypadków... O kurde, ty, a to aż tyle my im przekazaliśmy. No dobra, no my niby mamy grać pod te papety. Mamy 4-5 papeciaków. Co prawda 3 to są marchie. Tutaj marchię, żeby zamienić na wasali, to też kosztuje pewnie stabilkę jedną. Też kosztuje jedną stabilkę. I mamy event podsumowujący naszą lorową, fabułkową wojnę z elfiakami, znaczy koalicją elfiaków na tym wybrzeżu. W ogóle one zostały najechane przez frakcję czcicieli kotów. To są jakieś egipskie frakcje, nie? Oni tutaj mają swój mandat niebios, taki egipsko-chiński mandat niebios. To w ogóle wygląda jak Nil i Delta Nilu tutaj troszeczkę. Generalnie chyba im więcej będziemy robić eventów fabułkowych, trzymać się misji, tym większa szansa, że ta nasza tluktuktowa czarownica przeżyje, bo znowu jej wydłużamy długość potencjalnego życia. Province War Score -5, agresywna ekspansja rośnie. Także jak najbardziej wskazane. Fabułka się ciągnie. Możemy jakoś zobaczyć, ile ty masz potencjalnie... Masz 74 lata. No dobrze, ale myślę, że to jest moment, aby zakończyć dzisiejszy odcinek. Dzisiaj sporo się działo i na wschodzie, i na zachodzie ekspansja, i na wschodzie, i na zachodzie fabułka, także mam nadzieję, że widz zadowolony. Ja pięknie dziękuję za oglądanie do końca tego odcinka. Łapek w górę, soczysty komentarz, trzymajcie się do następnego. Cześć, cześć!